Cześć, z tej strony Paweł, Freebird Rider. Dziś opowiem Wam o mojej wakacyjnej wyprawie przez Alpy do Chorwacji. 13 dni i 3800 km motocyklowej przygody. W filmie pokażę Wam kilka wspaniałych górskich dróg, takie jak Grossglockner Hochalpenstrasse czy Passo dello Stelvio, a także słynne chorwackie atrakcje, którymi są m.in. Park Narodowy Krka, Jeziora Plitwickie czy Amfiteatr w Puli. Jeśli nie interesuje Was cały film, to w opisie znajdziecie odnośniki do poszczególnych fragmentów relacji. Zachęcam jednak do wybrania się wraz ze mną w podróż od początku do końca tej wyprawy. No to zaczynamy! Jak to zwykle bywa na moich dłuższych wyprawach, przez pierwsze 2 dni skupiałem się głównie na nakręceniu jak największej liczby kilometrów. Trzymałem się autostrad i dróg ekspresowych, czasami tylko zbaczając na jakąś spokojniejszą drogę. Moja trasa przebiegała przez Czechy, w których to spędziłem pierwszą noc, by następnego dnia wjechać do Austrii, gdzie czekał na mnie pierwszy ważny punkt wyprawy. Trochę jazdy w deszczu i dalej sporo kilometrów autostradami, jednak powoli wkraczałem w alpejskie regiony i miałem przed oczyma coraz ciekawsze krajobrazy. W Alpach austriackich ciężko było znaleźć jakiś tani nocleg, dlatego skorzystałem z kempingu w mieście Sell am See, gdzie za miejsce pod namiot zapłaciłem 80 zł. Ceny i nazwy wszystkich noclegów podałem w opisie filmu. Piękne górskie tereny otulały całą tutejszą krainę. Idealne miejsce na odpoczynek przed tym, co miałem zaplanowane na kolejny dzień. Pora wyruszyć w kierunku pierwszego celu mojej wyprawy. Pogoda dopisywała, górskie krajobrazy były coraz piękniejsze, a ja sam zbliżałem się do słynnej alpejskiej trasy widokowej Grossglockner Hochalpenstrasse. Pomimo tego, że trasa jest płatna, każdego roku bije rekordy popularności, przyciągając w swe górskie progi ponad 1 000 000 turystów rocznie. Wjazd motocykla to koszt 27 euro, czyli 120 zł. Samochodu aż 37 euro. Mimo wysokich cen, chętnych na odwiedzenie tej trasy nie brakowało, nawet we wtorkowy poranek. Aż strach pomyśleć, jakie tłumy muszą być tutaj w weekendy. Po uiszczeniu opłaty czekało mnie już tylko 48 km drogi rozpostartej pośród wspaniałych alpejskich widoków. Grossglockner Hochalpenstrasse znajduje się w Parku Narodowym Wysokich Taurów i prowadzi wokół najwyższego szczytu Austrii. Grossglockner o wysokości 3798 metrów nad poziomem morza. Na całej długości trasa ta pokonuje różnicę poziomu wysokości wynoszącą aż 1766 metrów. Jechało się wyśmienicie. Asfalt był bardzo dobrej jakości, a zakręty na tyle szerokie, że nie było żadnych problemów z ich pokonywaniem. No i te widoki, po prostu bajka. Choć bilet upoważniał mnie do odwiedzenia kilku wystaw znajdujących się na trasie, to jednak nie miałem ochoty na zobaczenie żadnej z nich. Wolałem po prostu rozkoszować się jazdą. Z głównej drogi zboczyłem jedynie by krętą, brukowaną ścieżką wjechać na podobno najwyżej położony parking w Europie – Edelweiss-Spitze. Zbudowany na wysokości 2571 metrów nad poziomem morza. Znajdował się tam również doskonały punkt widokowy, skąd można było zobaczyć ponad 30 szczytów górskich o wysokości powyżej 3000 metrów. Prawdziwy raj dla oczu każdego miłośnika gór.
Dalsza jazda pośród malowniczych pejzaży utwierdziła mnie w przekonaniu, że warto było wjechać na tę trasę. Pomimo wysokiej opłaty za bilet i sporego ruchu, Großglockner Hochalpenstraße dała mi naprawdę sporo radości. Droga powoli opadała w dół, a ja korzystałem jeszcze z każdej okazji, by zatrzymać się i nacieszyć oczy górskimi widokami. Pora na mały posiłek i zarezerwowanie jakiegoś noclegu. Hoteli szukam zazwyczaj korzystając z aplikacji Booking. Ruszam w kierunku Włoch i szybko docieram do granicy. Italia wita mnie zielonym krajobrazem, który zmieniał się z każdym kilometrem. Czasem wpadam w objęcia gór, czasem widzę je z oddali. Lubię, gdy otaczający mnie świat co chwilę wygląda inaczej. Mijając ogromne sady, docieram do miasteczka Naturz, gdzie miałem spędzić noc. Co ciekawe, w tych regionach dominował język niemiecki, a nie włoski. Dzień kończę podziwiając widoki z hotelowego tarasu. Kolejny ranek, jak każdy inny w trasie, rozpoczynam od dokładnego przypięcia bagażu do motocykla. No to w drogę! W tych regionach, gdzie nie spojrzeć, tam wszędzie pełno sadów. Powoli jednak zmierzałem w kierunku gór, gdzie ukryty był kolejny cel mojej wyprawy. Królowa Przełęczy Alpejskich, Passo dello Stelvio. Po drodze trafiam na przydrożne muzeum należące do zwariowanego artysty o imieniu Lorenz. Nie brak mu wyobraźni do tworzenia swoich eksponatów, które powstają ze złomu, drewna, kamieni i kości zwierząt znalezionych w pobliskich lasach. Po krótkich oględzinach ruszam dalej. Droga zaczyna pomału piąć się w górę, a widoki z każdą chwilą stają się coraz lepsze. Co chwilę zatrzymuję motocykl, by móc zrobić zdjęcie i lepiej przyjrzeć się pięknemu krajobrazowi.
Ciasne winkle za każdym razem przenoszą mnie wyżej i wyżej. Droga jest ciaśniejsza, gorzej zabezpieczona i bardziej wymagająca niż odwiedzona wcześniej Großglockner Hochalpenstraße. Jednak dzięki temu zdaje się być ciekawsza, bardziej pasjonująca. A o to chodzi w jeździe motocyklem. W dodatku wjazd na przełęcz Passo dello Stelvio jest darmowy. Jednak mimo to ruch zdawał się dużo mniejszy niż dzień wcześniej w Austrii. Mogłem dzięki temu bardziej wczuć się w jazdę i w spokoju napawać się pięknem niesamowitych gór włoskich Alp Wschodnich. Widoki zniewalały z każdym podjazdem, a tych było całkiem sporo. Na całej trasie, która ma długość 24 km, jest aż 48 serpentyn, które pokonują przewyższenie 1800 metrów. W końcu dotarłem na szczytowy punkt przełęczy położony na wysokości 2758 metrów nad poziomem morza. Jest tu miasteczko, w którym gromadzą się turyści. Ja jednak boczną szosą wjeżdżam jeszcze kawałek wyżej, by stanąć tuż przy skarpie i spojrzeć w dół na drogę, którą pokonałem. Widok zapierał dech w piersi. Spektakularne połączenie piękna natury z dziełem ludzkich rąk. Pora na zjazd drugą częścią przełęczy. Droga była tu szersza, a otaczający krajobraz bardziej rozłożysty. Powoli zjeżdżałem w dół, a po kilku kilometrach znów trafiłem na serpentyny opadające w objęcia skalistych górskich zboczy. Czas pożegnać się z niezwykłą, pasjonującą Passo dello Stelvio. Na własnej skórze przekonałem się, że nie bez przyczyny nazywana jest królową alpejskich przełęczy. Jadąc dalej wpadam na małe miasteczko o ciekawej zabudowie, a w międzyczasie rezerwuję kolejny nocleg. Nie miałem pojęcia, że nawigacja zgotuje mi przejażdżkę przez kolejną wspaniałą przełęcz, Passo di Gavia, która sięga 2621 metrów nad poziomem morza. Choć słyszałem o niej wcześniej, to zupełnie nie planowałem, by się nią przejechać. Podczas tej wyprawy los udowadniał mi jednak, że często te najbardziej pamiętliwe przeżycia są dziełem przypadku. Pierwszym z nich był właśnie przyjazd Passo di Gavia. Początkowo droga nie zapowiadała wielkich emocji, a deszczowa pogoda zmusiła mnie do założenia wodoodpornego kombinezonu. Z każdym kilometrem robiło się jednak coraz ciekawiej.
Jazda mokrym i dziurawym asfaltem, który w wielu miejscach był pozbawiony zabezpieczeń chroniących przed upadkiem w przepaść, dodawała nieco adrenaliny. Droga wraz z całą swoją górską otoczką sprawiała wrażenie bardziej dzikiej. W dodatku mała ilość turystów tylko potęgowała uczucie bliskości z tutejszą naturą. Więcej prostych odcinków z łagodnymi zakrętami zachęcało do szybszej jazdy, a krajobraz zmieniał się z każdym przejechanym kilometrem. Znów co chwilę zatrzymuję się, by móc nasycić oczy tymi pięknymi widokami. Jazda Passo di Gavia dostarczyła mi najwięcej wrażeń spośród wszystkich przejechanych do tej pory górskich dróg, czy to w Alpach, w Rumunii czy w Norwegii. Żadne słowa ani filmy nie są w stanie oddać emocji, jakie dała mi Di Gavia. To połączenie wszystkiego, co w jeździe motocyklem jest najlepsze. Wolność, kontakt z naturą z dala od zgiełku, piękno gór, prędkość na prostych, ciasne serpentyny, adrenalina podczas jazdy nad przepaścią. Tu odnalazłem wszystko, czego pragnęła moja motocyklowa dusza. Nawet przy czytaniu tego tekstu i odtwarzaniu wspomnień moje serce szybciej bije. Powoli opuszczałem Di Gavia. W ostatnim etapie droga była tak wąska, że minięcie się tutaj dwóch aut stanowiło nie lada problem. Później zostałem wyrzucony na płaską, otwartą przestrzeń z dala otoczoną górami. Przełęcz została za mną. Chciałbym jeszcze kiedyś móc przejechać się drogą, która da mi tyle samo wrażeń. Przed dotarciem do hotelu czekał mnie przejazd przez jeszcze jedną przełęcz, Passo del Tonale. Ta była najłatwiejszą i najszybszą do pokonania, nie oferując w zamian zbyt wielu wrażeń widokowych, choć wiele długich zakrętów pozwalało na mocniejsze odkręcenie manetki gazu i dawało frajdę z szybkiej jazdy. Wylądowałem w małej wiosce zwanej Località Fazzone. Trudno o piękniejsze miejsce na nocleg po dniu pełnym motocyklowych wrażeń. Czas zebrać się na kolejny dzień wyprawy. Plan na dziś
zobaczyć słynne pasmo górskie zwane Dolomity. Pogoda była wprost idealna do podziwiania wspaniałych włoskich krajobrazów. W drodze do Dolomitów wpadłem na pomysł, by zboczyć nieco z planowanej trasy i odwiedzić Passo Mangen. Ta przełęcz także wznosi się na wysokość powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Początkowo droga prowadziła przez zalesione górskie zbocza, które przez moment odkrywały smutne oblicze z setkami połamanych konarów. Dalej jednak znów się zazieleniło. Tutejsza kraina osłana była mnóstwem roślinności i drzew, przez co nie dało się tu odczuć chłodnej surowości gór, jak to było we wcześniejszych przypadkach. Przełęcz Mangen, choć z pozoru wydaje się wymagająca, to tak naprawdę jest łatwa w pokonaniu. Pomimo tego, że jezdnia jest wąska, a skarpy często niezabezpieczone, to jechało się całkiem bezpiecznie. Dużo łagodnych zakrętów pozwalało na szybką jazdę, a cała otoczka zielonego krajobrazu cieszyła oczy. Warto było się tędy przejechać. Pora jechać dalej, tym razem już w kierunku właściwego celu dzisiejszego dnia. Włochy nie przestawały mnie zaskakiwać niesamowitymi widokami, nawet gdy opuszczałem alpejskie przełęcze. Tu jazda prostą ekspresówką może sprawić radość, jeśli ma się przed oczyma tak wspaniałe góry. Wreszcie na horyzoncie pokazały się Dolomity. Te góry słyną ze swojego charakterystycznego wyglądu, zdecydowanie wyróżniając się na tle typowego alpejskiego krajobrazu.
Do Dolomitów prowadzi kolejna, piąta już na tej wyprawie, a czwarta we Włoszech, droga położona na wysokości powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Tym razem to Passo Giao. Góry na żywo robiły niesamowite wrażenie. Ich szare, pionowe ściany wyglądały niczym gigantyczne głazy wbite w ziemię, tworząc kontrast dla wszechobecnej zieleni. Coś, co z pewnością warto zobaczyć, będąc we Włoszech. Widok Dolomitów towarzyszył mi jeszcze przez wiele kilometrów, aż dotarłem do miasteczka San Pietro di Cadore, w którym spędziłem noc. Nadszedł czas, by pożegnać się z Włochami i powiedzieć Arrivederci Italia. 6. dnia wyprawy ruszyłem w kierunku Chorwacji. Obrałem drogę przez Słowenię, jednak nie miałem w planie niczego odwiedzać w tym kraju, ponieważ teoretycznie z powodu pandemii zezwalano tam tylko na tranzyt nie dłuższy niż 12 godzin. Granica z Włochami pozbawiona była jednak jakiejkolwiek kontroli, więc nikt nie odnotował godziny wjazdu, dlatego nakaz ten, jak wiele mu podobnych, był tylko umowny, a nie egzekwowany. Mimo wszystko rozpadało się tak mocno, że i tak nie miałbym ochoty na zwiedzanie Słowenii, więc szybko udałem się pod chorwacką granicę, gdzie tym razem czekała mnie kontrola paszportowa, ponieważ Chorwacja nie należy do strefy Schengen. No i jestem w Chorwacji. Nie tak wyobrażałem sobie wjazd do tego kraju, słynącego ze słonecznej pogody. Wszystko jednak miało mi zostać wynagrodzone w kolejnych dniach pobytu. Chciałem nakręcić jak najwięcej kilometrów, jednak pogoda pozbawiła mnie chęci do dalszej jazdy, więc zdecydowałem się szybko znaleźć nocleg. Odnalazłem wolny pokój w mieście Motovun i bez namysłu ustawiłem adres w nawigacji. Nie miałem pojęcia, że miasto zbudowane jest na wzgórzu, a droga do mojego hotelu prowadziła przez sieć stromych, brukowanych uliczek. Jazda tamtędy w deszczu stanowiła nie lada wyzwanie. Dodatkowo trochę pobłądziłem, o mało nie wjeżdżając do restauracji. Na szczęście miejscowi naprowadzili mnie na właściwą ulicę, lecz zjazd stromą uliczką był trudniejszy niż wjazd. Stosowałem technikę zjazdu na wyłączonym silniku i hamowania biegiem oraz przednim hamulcem, a także podpierania się nogami. Inaczej łatwo mógłbym zaliczyć upadek. A to już ostatnia prosta. Jestem u celu. Koniec tej szalonej jazdy. W hoteliku powitał mnie niezwykle gościnny Chorwat o imieniu Vito. Na zdrowie, prowadzi na zdrowie. Nie bacząc na mój przemoknięty kombinezon, od razu poczęstował mnie nalewką. Po długiej rozmowie z gospodarzem i dodatkowym kieliszku miejscowego wina udałem się na zwiedzanie Motovun. Pogoda już się poprawiła i przestało padać. Na początek zaliczyłem pyszny obiad w miejscowej restauracji. Za towarzysza posiłku miałem miejscowego kota, który łasił się, by dostać smakołyki z mojego talerza. Później udałem się na spacer urokliwymi uliczkami miasta. Z muru
murów rozpościerały się piękne widoki na położoną niżej krainę. Motowun miało w sobie niezwykły, starodawny klimat, który od razu przypadł mi do gustu. Kolejny zupełnie nieplanowany punkt wyprawy, który będę wspominał bardzo miło. Pora pożegnać gościnnego Chorwata i opuścić strome uliczki Motowun. Dopiero po wyjeździe z miasta zobaczyłem wzgórze, na jakim zostało zbudowane. Udałem się do Puli, miasta, w którym chciałem zobaczyć starożytny amfiteatr, który jest jedną z najlepiej zachowanych tego typu budowli na świecie. Jego mury na żywo robią imponujące wrażenie i z pewnością warto je zobaczyć choćby z zewnątrz. Kolejka do wejścia zajęła mi 15 minut oczekiwania. Wejściówka to koszt 70 kun chorwackich, czyli około 40 zł. Amfiteatr powstał w XIV roku naszej ery, w czasach panowania Cesarstwa Rzymskiego. W starożytności odbywały się tu walki gladiatorów, a nawet inscenizacje bitew morskich, które mogło oglądać aż 23 000 widzów. Poza samym wnętrzem amfiteatru mogłem zobaczyć także jego podziemia, w których znajdowała się wystawa wykopanych na terenie obiektu starożytnych was i amfor, które służyły do produkcji wina i oliwy. Czas ruszyć dalej w głąb chorwackiego lądu. Kolejny przystanek to pochodząca z XIII wieku forteca Trsac. Wejście do zamku jest darmowe, a sama budowla prezentuje się znakomicie. W dodatku z zamkowych murów można podziwiać wspaniały widok na wybrzeże i położone nad nim miasto Rijeka. Napełniam bak i ginam dalej na południe. Postanowiłem przez jakiś czas omijać drogi szybkiego ruchu, więc nawigacja rzuciła mnie na świetną, spokojną szosę ułożoną pośród zielonych wzgórz. Takie klimaty to ja lubię. W dodatku tutaj znów czekała mnie niezwykła niespodzianka. Zauważyłem stado pasących się koni. Początkowo myślałem, że jest gdzieś tutaj jakieś rancho, ponieważ przy koniach była grupka osób. Poszedłem zbadać sytuację i okazało się, że był to Belg, który obwoził turystów po Chorwacji. Powiedział, że w tych okolicach żyje ponad 2000 dzikich koni. Nie miałem pojęcia, że w Chorwacji można znaleźć konie żyjące na wolności. Berg dał mi garść krakersów, bym mógł je karmić. Większość koni była oswojona z ludzkim towarzystwem, jednak niektóre wolały się nie zbliżać, a jeden z nich nawet mnie kopnął, gdy do niego podszedłem. To jednak ani trochę mnie nie zraziło. Byłem tak zafascynowany zaistniałą sytuacją, że nawet po odjeździe grupki turystów postanowiłem zostać sam na sam z tymi pięknymi zwierzętami. Tylko ja i dzikie konie na łonie natury. Kwintesencja wolności. Niesamowite przeżycie, którego z pewnością nigdy nie zapomnę. Dosiadłem swojego stalowego rumaka i ruszyłem dalej, jednak co chwilę wpadałem na kolejne konie. Było ich w tym regionie całe mnóstwo.
promieniach zachodzącego słońca docieram do miejsca mojego kolejnego noclegu. Czas odpocząć. No to zbieram się w dalszą drogę. Ciągle zmierzam na południe, a im dalej podążałem w tym kierunku, tym tutejszy krajobraz zdawał się bardziej spalony słońcem. Więcej skał i suchej ziemi porośniętej krzewami, mniej soczystej zieleni traw. Mimo wszystko takie widoki dalej robiły wrażenie. Po drodze mijałem także regiony z mnóstwem opuszczonych lub nawet niewybudowanych do końca domów. Docieram nad wybrzeże, którego widok towarzyszy mi przez ostatnie kilometry trasy. Warto też wspomnieć, że w Chorwacji gdziekolwiek bym się nie zatrzymał, tam zawsze słyszałem cykanie cykad. Odwiedzam tu miasto Trogir i pochodzącą z XV wieku twierdzę Camerlengo. Wejściówka za 25 kun, czyli 15 zł. Twierdza nie zrobiła na mnie jednak większego wrażenia, czego nie mogę powiedzieć o mieście, które aż tchnęło wspaniałym śródziemnomorskim klimatem. O dziwo, pomimo niedzielnego popołudnia i tak pięknej lokalizacji, turystów było tu jak na lekarstwo. Z miasta udałem się do oddalonego o kilka kilometrów kempingu, zlokalizowanego nad brzegiem Morza Adriatyckiego. Tym razem nocka pod namiotem. Skuszony urokiem chorwackiego wybrzeża nie mogłem się powstrzymać i szybko wskoczyłem do wody. Była to moja pierwsza morska kąpiel, którą z pewnością zapamiętam na długie lata. Rzucony przez falę rozciąłem sobie kolano na skalistym brzegu. W dodatku nadepnąłem na jeżowca, który w prezencie podarował mi kilkanaście igieł wbitych w moją piętę. Jak widać, morskie przygody nie są mi pisane. Serce i tak należy do gór. Zachód słońca był jednak tak piękny, że szybko przebaczyłem morzu zadane rany. Jeszcze tylko wytrawna kolacja i można zakończyć dzień z uśmiechem. Kolejny ranek i kolejne pakowanie motocykla. Gdy nocuję pod namiotem, zabranie się zajmuje mi trochę więcej czasu. Ten dzień zapowiadał się bardzo upalnie. Przez miejskie korki docieram do oddalonego o 30 km miasta Split. Odwiedzam tutaj pochodzący z IV wieku słynny pałac Dioklecjana.
Kompleks pałacowy zajmuje powierzchnię ponad 30 000 m2 i swoim antycznym wyglądem robi niezwykłe wrażenie. Zdecydowanie warto było odwiedzić to miejsce. W dodatku można je zobaczyć za darmo. Płatne są jedynie wejścia do niektórych pomieszczeń pałacu. Ja zszedłem tylko do krypty, w której w sumie nie było nic wartego uwagi. No, poza przyjemnym chłodem. Ruszam dalej. Jadę jeszcze kawałek na południe, a Chorwacja ciągle mami mnie świetnymi widokami. Jednak 35-stopniowy upał dał mi do zrozumienia, że nie ma sensu na siłę nakręcać kilometrów. Trzeba odpuścić jeden punkt trasy i zacząć zawracać na północ, ponieważ miałem tam coś ciekawszego do odwiedzenia. Po drodze znów mijam opustoszałe tereny z porzuconymi domami. Drugie, brzydsze oblicze Chorwacji, którego nie znajdzie się w broszurach biur turystycznych. W poszukiwaniu kawałka cienia postanawiam zatrzymać się przy opuszczonej szkole. Budynek wyglądał na nieużywany od wielu lat. Chorwacja ma za sobą burzliwy okres wojny z Serbią, która sprzeciwiała się odłączeniu Chorwacji od Jugosławii w latach 90. Być może wiele tego typu budowli zostało porzuconych przez Serbów, którzy dawniej zamieszkiwali te tereny. Dotarłem do miasta Knin, gdzie zamierzałem spędzić 2 noce, by móc na spokojnie zwiedzić jedną z największych chorwackich atrakcji. Dziesiątego dnia wyprawy wyruszyłem do jednego z największych cudów chorwackiej przyrody – Parku Narodowego Krka. Znajdował się on około 50 km od miasta, w którym zatrzymałem się na nocleg. Jadąc przez suche, spalone słońcem tereny zastanawiałem się, jak to możliwe, że gdzieś tutaj znajdują się tętniące życiem jeziora i wodospady otoczone mnóstwem soczystej zieleni. Dotarłem do miasteczka Lozovac, w którym znajdowało się wejście do parku oraz darmowy parking. Za wejście zapłaciłem 200 kun, czyli 120 zł, a dostępność biletów na wybrane godziny sprawdzałem wcześniej na stronie internetowej. Do centralnej części parku dostałem się statkiem przypływającym jezioro Wisovac. Rejs trwał kilkanaście minut, a widoki już zapowiadały się ciekawie. Pora udać się na szlak turystyczny. Już po kilku minutach dotarłem do największej tutejszej atrakcji – wodospadu Skradzieński Bóg. Na żywo wyglądał on po prostu niesamowicie. W dodatku można było się pod nim kąpać, z czego ostatecznie zrezygnowałem, gdyż moja pięta jeszcze odczuwała skutki spotkania morskiego jeżowca. Napawanie się pięknem tutejszej przyrody jednak w zupełności mi wystarczyło. Zieleń otaczającej roślinności, wspaniałe wodospady bijące śnieżno-białą pianę, lazurowe jeziora, a także mnóstwo zwierząt. Wszystko to tworzyło niesamowicie piękny, żywy obraz chorwackiej natury.
Byłem zachwycony na każdym kroku. Niestety klimat psuła nieco spora liczba turystów. Wodospady Krka odwiedza rocznie prawie 1,5 miliona osób, co dało się odczuć. Trudno było tu o cichy kawałek ziemi tylko dla siebie. Obejście głównej trasy zajęło mi 2 godziny. Planowałem wybrać się także do innych części parku, jednak okazało się, że do każdej z osobna trzeba kupować kolejny bilet po kilkadziesiąt złotych, co zdziwiło mnie, ponieważ moja wejściówka oznaczona była nazwą All Locations, czyli wszystkie lokacje, co było wprowadzeniem turysty w błąd, bo inne części parku były dodatkowo płatne, a nie znalazłem takiej informacji ani na otrzymanej broszurze, ani na stronie internetowej parku. Zrezygnowałem z poczuciem, że Park Narodowy Krka to niestety maszynka do robienia pieniędzy. Nawet toalety na szlaku były płatne. Do hotelu wracałem więc z nieco mieszanymi uczuciami, mając nadzieję, że kolejny, ostatni już dzień obcowania z Chorwacją przyniesie tylko same pozytywne wrażenia. Czas wygramolić się z garażu. Drogą rozpostartą przez chorwackie stepy i pola powoli pnę się na północ. Nadeszła pora na ostatni planowany punkt tej wyprawy. Park Narodowy Jezior Plitwickich. Trafiam na parking, który był bezpłatny dla motocyklistów. Szybkie przebranie ciuchów na wygodniejsze i ruszam na zwiedzanie. By uniknąć stania w kolejce, bilet na wybraną godzinę zakupiłem dzień wcześniej przez stronę internetową parku. Do wybrania jest tu kilka różnych długości szlaków, a bilet, za który zapłaciłem 200 kun, czyli 120 zł, tym razem upoważniał mnie do korzystania z nich wszystkich jak tylko chciałem. Dotarłem nad brzeg jeziora o krystalicznie czystej wodzie. Tu podobnie jak w Krka czekał mnie krótki rejs łodzią. Od pierwszego kroku postawionego na jednym z wielu mostków, jeziora Plitwickie wzbudziły mój zachwyt. Było po prostu wspaniale. Mnóstwo przepięknych, lazurowych jeziorek otoczonych gęstą roślinnością. Wiele różnorodnych wodospadów. Świetnie wytyczone ścieżki, zaprojektowane tak, by zwiedzający doznał jak najwięcej wrażeń z podziwiania przyrody. W dodatku dużo więcej przestrzeni i ciszy, niż to było w przypadku Parku Narodowego Krka. I to pomimo tego, że jeziora Plitwickie odwiedza więcej, bo aż 1 800 000 gości rocznie. Poruszałem się szlakiem oznaczonym literą E, który polecono mi jako najciekawszy. Miał on długość 5 km, a jego przejście zajęło mi 3 godziny. Na każdym kroku było co podziwiać i tym razem nie mogłem powiedzieć ani jednego złego słowa.
Jeziora Plitwickie okazały się być idealnym zwieńczeniem mojej chorwackiej przygody. Choć mógłbym spacerować tam jeszcze wiele godzin, niestety musiałem ruszać dalej. Autobus kursujący po parku podwiózł mnie do wyjścia. Jeszcze kilkadziesiąt kilometrów jazdy i wylądowałem w kolejnym hotelu. Ostatnia noc w Chorwacji, jednak to jeszcze nie koniec mojej opowieści. Ostatnie 2 dni wyprawy to ekspresowy tranzyt w kierunku Polski. Na granicy chorwacko-słoweńskiej szybka odprawa. Słowenia w ramach rekompensaty za wcześniejszy deszcz tym razem zaoferowała mi słoneczną pogodę i jazdę pośród zielonych wzgórz nakrytych błękitem nieba. Austria to z kolei same autostrady i przepychanie się w korkach. Jadąc wspominałem wszystkie wspaniałe chwile z wyprawy. Wyruszając nie sądziłem, że wszystko potoczy się aż tak dobrze. Pogoda dopisywała. Niemal wszystkie zaplanowane punkty udało mi się odwiedzić. Zobaczyłem wspaniałe górskie drogi, budowle, morskie wybrzeże i cuda parków narodowych. Było też kilka zupełnie nieplanowanych zdarzeń, jak przejazd Passo di Gavia, nocleg w motowunu gościnnego Chorwata czy spotkanie dzikich koni. Nawet te mniej przyjemne wydarzenia jak nadepnięcie na jeżowce i rozbicie kolana wspominam dobrze. W końcu to też przygoda, a jeśli była zakończona pozytywnie, to jest warta wspomnień. W tej wyprawie pozostał mi jednak pewien niedosyt. Brakowało mi takiej kropki nad i, wieńczącej ten wspaniale spędzony czas. Brakowało mi samotnego obozowania na łonie natury. Będąc rok wcześniej w Norwegii, kilka razy obozowałem na dziko. Jednak włoskie i chorwackie prawo tego zabraniało, więc nie ryzykowałem mandatu. Jadąc przez Czechy postanowiłem jednak przenocować ostatnią noc w trasie pod gołym niebem, choć tutejsze prawo też do końca na to nie zezwala. Wolność warta jest ryzyka, więc boczyłem na polne drogi, by pośród sadów winogronowych odnaleźć idealne miejsce. Marzyłem o tym, by móc podziwiać ostatni zachód słońca i moje prośby zostały wysłuchane. Odnalazłem punkt na wzgórzu ze wspaniałym widokiem na słońce chylące się ku zachodowi. Rozbiłem namiot i cieszyłem się wolnością, której mi brakowało. Tylko ja, motocykl i nikogo wokół. Nic więcej do szczęścia mi nie potrzeba. To choć raz to poczuł, ten wie o czym mówię. Przenocowałem bezpiecznie, a jedynymi nieproszonymi gośćmi były zające krzątające się przy moim obozie. Nie ma sensu, bym pokazywał wam ostatnie kilometry pokonane następnego dnia, więc swoją opowieść kończę właśnie w tym miejscu. Idealny finał wspaniałej motocyklowej przygody.